Często myśląc o architekturze Gdyni, mamy przed oczyma wyjątkowe, ikoniczne budynki modernistyczne, ale w przypadku listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na tę listę kandyduje układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni, czyli cały zespół ulic, placów i zabudowy kwartałowej z wewnętrznymi pustymi dziedzińcami. I to jest coś wyjątkowego w skali światowej, ponieważ taki etap, takie miasto powstało tylko w Gdyni właśnie według tych zasad nowoczesnej architektury. Dlatego należy pamiętać, że na listę ma trafić zespół urbanistyczny, w którym mamy około 450 budynków. Nie te najważniejsze, te najbardziej takie ikoniczne, efektowne budynki, ale cały ten zespół, nawet z tą masą budynków takich bardziej niepozornych. Także o tym należy pamiętać, że właśnie to jest to unikatowe, co w Gdyni posiadamy. Dobro, które ma być wpisane na tą listę, i trzeba przypomnieć, że są nie tylko dobra kulturowe, czyli nie tylko miasta, nie tylko zabytki, ale także dobra przyrodnicze i mieszane, a więc to dobro, które ma być wpisane na tą listę, musi spełniać tak zwane OUV, czyli Outstanding Universal Value, czyli wyjątkowa wartość uniwersalna w skali światowej. I ważne jest dla nas, że wniosek Gdyni, który został oceniony przez ekspertów zagranicznych z całego świata, spełnia właśnie ten wymóg. Także to jest dla nas bardzo ważne, bo to oznacza, że Gdynia spełnia ten warunek podstawowy. Jest takie jeszcze kryterium numer 4 z listy 10 kryteriów, które jest ustanowione przez UNESCO. Oznacza to, że obiekt, który to kryterium spełnia, reprezentuje wyjątkowy etap w rozwoju ludzkości. I Gdynia również spełnia to kryterium.